Wzięli się, obwiesili nożami jak Rambo. Matko Boska, do lasu poszli na testy. Panie, ja do lasu też noża to z domu nie wychodzę. Masakra. Wiesz, co się teraz dzieje? Dzisiaj testy Invenio. Zaczynamy w terenie używać to urządzenie. Będzie dla nas to pierwsze doświadczenie, także bądźcie wyrozumiali dla nas. Urządzenie kosztuje od 10 tysięcy dolarów do 12 tysięcy dolarów. Nie jest to urządzenie dla każdego. Przy unboxingu wiele osób się pytało, po co komu takie urządzenie. Na zwykłego poszukiwacza na pewno nie. Na pewno dla archeologów, na pewno dla takich formacji jak IPN, gdzie ludzie prowadzą jakąś dokumentację stanowisk, niekoniecznie je przekopując. Albo dla ludzi, którzy szukają po prostu dużych depozytów. To jest takie rozwiązanie, myślę, odpowiednie. Zobaczymy, jak się będzie to sprawdzało, jak będzie działało obrazowanie, bo to jest najciekawsza rzecz. Menu jest w języku polskim, jak wspominałem w poprzednim odcinku, ale ciekawostką jest także to, że urządzenie jest proste, intuicyjne. To jest wykrywacz VLF, który jest połączony po prostu z systemem wizualizacji. Mamy przyciski, mamy tą całą aparaturę i to jest bajecznie proste w obsłudze. Tyle mogę powiedzieć po samych takich testach dywanowych. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. Andrzej przygotował tutaj różne przedmioty, które zostaną zakopane. My na początku Wam je pokażemy i zobaczymy, jak będą obrazowane. Ja myślę, że mniejsze rzeczy będą miały gdzieś tam jakiś ogólny kształt, ale przy większych już jest szansa po wymiarach i po kształcie i po głębokości takie po prostu przedmioty zdefiniować i wiedzieć po prostu, z czym mamy do czynienia. Także jeśli macie jakieś pewne miejsce, szukacie jakiejś rzeczy, która jest zakopana, to można oszczędzić sporo czasu, no i można jeszcze wykonać z takich poszukiwań po prostu dokumentację, która często przy takich rzeczach, przy legalnym poszukiwaniu jest niezbędna. Całe życie na kolanach. Znów bezcenne spojrzenie. No musimy zdobywać elektorat w każdym wymiarze, także takie czerstwe żarty są potrzebne. To ty jakieś kulki masz tam jeszcze? Tartacze. To ty przyniosłeś tutaj cały przekrój wszystkich możliwych epok. Okolicy. No dobra, zaczynamy. Rozkład fantów w tym momencie. Opowiadaj, co tutaj jest po kolei zakopane. Ja spróbuję. Będziemy zakopywać, tak. Okej. Bardzo drobny srebrny krzyżyk. Ja postaram się pokazać, żeby go było widać. Okej, widać go. No myślę, że to poza zasięgiem może być takiej sondy, ale no dobra. No, zobaczymy. 5 mareczek. Pokaż. Grube srebro. Okej. Tu dalej będziemy mieli też charakterystyczny mały kształt zapinka od szakwy. Dużo ludzi kojarzy, popularesz, średniowieczny. Tu mamy czarski zestaw, czyli guzik stalowy z płaszczem miedzianym i 5 kopiek. To będzie duże wyzwanie, bo to są wszystko małe rzeczy. Ale to jest duża kopiejka i obok siebie chcemy Znaczy, zrobić. ja po targach wiem, że to będzie sygnalizowane. Dobra. Tu mamy replikę fibuli. Sam robiłem, sam kręciłem. Powtarzana ocztem. Okej. Jest drut miedziany. No i tu przejdziemy do militarki. No tak, i to są moim zdaniem rzeczy już, które będą fajnie. Szklaneczka. Podkówka, zobaczymy jak nam podkówkę narysuje. Tu mamy Okej. moździerz malutki. Jak łyżka już wygląda w tej chwili. Tak. Hmm. Tu zrobiliśmy składaka. Stalowy czubek do Mhm. zwykłej muszki. Okej. Zobaczymy jak to nam narysuje. No i standardowo piątka mauserożka. Dobra. I przechodzimy teraz z takich większych kolorków też z klimatów militarnych. Tu mamy klamrę czarską. Poczekaj, pokażemy, może widzą. Klamerka. Okej. Tu mamy śrubę jakąś taką bardziej mosiężno dużą o dziwnym kształcie. Tu mamy orzełka lotniczego. Ciekawe, to pokażmy, bo to są fajne rzeczy. To jest lotnicza 19 z uciętą koroną w LWP. Przerobiona na późniejszy ten. I mauserowski popularny Kransen Lempicki. No to dość poważne wyzwanie, bo mi się wydawało, że to urządzenie raczej jest na większe rzeczy i większe kształty będzie opisywało, a chociaż tak jak powiedziałem po targach, dorzuciliśmy obrączkę i było widać, także... Ale to są też rzeczy, które się kopie jak się jeździ na militarkę, na kolor na militarkę. No to co Cię interesuje? Interesuje Cię grubszy kolor?
Interesuje Cię klamrą, interesuje Cię odznaczenie, tak? No i większe żelazo. Dobra, za tobą jeszcze widzę jest jakaś... Tak, za mną sobie zrobimy wysokie przewodniki. Okej. Kloczki aluminiowe i... on z nierdzewki jest, co nie? WZ-96. No, z nierdzewki. No dobra, wszystko mamy. Teraz zakopujemy fanty. Teren nie został sprawdzony. Może to jest błąd, ale myślę, że to też dobrze, bo to będzie obrazowało realne warunki, w jakich urządzenie będzie pracowało. No nie będziemy oczyszczać teraz tego kawałka lasu. To jest 22-calowa sonda, 54 cm. Gigantyczna. Ustawimy jakąś po prostu tą czułość na mniejszy zasięg, bo nie zamierzamy tutaj kopać półmetrowych dołów, bo to nie ma sensu. Chodzi o samo obrazowanie, jak będzie sobie radziło urządzenie z takimi małymi detalami, bo to też mnie ciekawi. Wiem, że z dużymi sobie poradzi na pewno świetnie, natomiast z małymi niekoniecznie, ale będziemy mieli ID w postaci kształtu, rozmiaru i ID przewodnictwa, czyli takiego jak macie w wykrywaczu w skala S do 99, jak w Cruiserze i Amphibio. To jest tak naprawdę urządzenie pod tym względem bliźniacze i pod względem audio także. Założymy jeszcze kapszelki na miejsce, gdzie są zakopane. Żeby oznaczyć miejsce dokładnie. Tak, wiadomo będzie. Tutaj co jeszcze mamy? Kule, tak? Tak, tam będą takie, wiesz, stalowe kule kartackie. Dobra. Nie, musisz głębiej wykopać. Tak, to jest rzeczywiście Słabo. słabo, 1,7 kg, także to jest już cegiełka. Dość konkretna. Pierwsza rzecz, jaką bym zrobił, to system mole na klatkę. No tak, taki jakiś chest właśnie do chesty riga czy do czegoś takiego można byłoby przypinać, nie do gotowego rozwiązania. Jest do tego, to co pokazywałem na filmie, jest do tego, kochani, oczywiście pasek i takie szelki, ale myśmy nie wzięli dzisiaj. Zobaczymy. No to są próby, pierwsze rzeczy, więc to się wszystko jakby dotrze. Będziemy na pewno z tym urządzeniem chodzić i szukać różnych rzeczy, więc będzie widać więcej. A daszek nie będzie potrzebny, powinno być. A wzięliśmy daszek? No tu może nie wzięliśmy, trzeba zobaczyć. Teraz zobaczymy. Pamiętaj, że to jest tryb statyczny, a możesz jeszcze przejść w tryby dynamiczne. Tak naprawdę wtedy będzie inne audio i zupełnie inaczej będzie to w wersji dźwiękowej działało. Najpierw tu. Jak będziesz włączał, to trzeba do góry podnieść na włączenie. Tak się włącza. No tak, żeby nie zebrało czegoś z ziemi, tego nie wiadomo. Nasz docelową i teraz będziemy kalibrować w tym momencie. Wejdziemy jeszcze w eksperta od razu. Tak, połóż na gruncie. Okay. Tryb statyczny ekspert. Chodzi o skalibrowanie tego czujnika, który tu widzicie, tej kamery do gruntu. Procedura kalibracji w tej chwili. No, będzie dobrze widać. Ok, i teraz jak ruszasz sondą, poruszaj na boki, dokładnie. Teraz widać cały obszar przemiatania, jak idzie się. Grunt musimy jeszcze zrobić. I jeszcze trzeba skalibrować do gruntu, czyli teraz musicie nacisnąć przycisk do przodu i trzymać, tak? Pod palcem, który jest w tej chwili. A czekaj, wyjdź spoza zasięgu. Tutaj, a to jest czysto, to masz w tym miejscu. No i teraz I pompujesz naciśniętym. Na przytrzymanym pinpoincie wciskasz scan, trzymasz scan i puszczasz pinpoint. Teraz jeszcze raz wyjdź i powtórz to sobie. nie, ale bez pinpointa trzymając też sam skan wyrysowuje, nie? Tak, nie musisz trzymać pinpointa. Tu zrobimy pokaz taki, że mamy dane pole i zobaczymy, jak on nam dokumentację przedstawi na całym tym fragmencie. Teraz przesuń się do mnie w tą stronę. Przetwarzanie danych z tego, co zostało zeskanowane, z tego całego pola pracy. Zobaczymy, jak to pole pracy. Patrzcie, ile jest w tym momencie obiektów. On teraz to analizuje, przelicza, ale już jest lepiej niż z sondą 22 cale. I jakbyśmy się zorientowali do pola, to jesteśmy zorientowani do pola w ten sposób w tym momencie. Okej. Przetwarza nam dane. Zobaczymy, co wyliczy. Ma tyle obiektów. To chwilę jednak zajmuje takiemu przeliczenie.
Za dużo żeśmy tego zakopali. No za dużo żeśmy zakopali, to jest prawda. Ale zaraz sobie pojedyncze punkty będziemy Pojedyncze robić. punkty będziemy robić tak. Myślę, że to będzie Tak, mamy ID każdego z punktów dokładnie. i głębokość mniej więcej, czyli wielkość przedmiotu. Wielkość przedmiotu, tak, dokładnie. I teraz przekręcamy, jakby widzimy w 3D i mamy na górze skalę, prawda, ID. Widzimy, co to są, które przedmioty są żelazne, które nie są żelazne. A i cały czas masz to ID, czyli możesz cały czas wielkość zmieniać strzałkami, przechodzić z punktu na punkt. No mamy dużo różnych tutaj przedmiotów, więc to będzie wyglądało jak pozorny śmietnik, ale zaraz spróbujemy po kształcie po prostu Powiem Ci, dla mnie jest to już bardzo ważna informacja. Jak mam dany wytypowany segment terenu, to wiem już, w którym miejscu na danym terenie czego szukać, tak? To jest ta informacja. Jeżeli jeszcze narzucimy siatkę terenową i zrobimy tak jak przy magnetometrze, przy takich innych badaniach, to mamy z grubsza pokazane, że tu coś mamy do głębszego i wnikliwego sprawdzenia, tak? No tak, to jest takie wstępne przejrzenie, w tym momencie nie analizowanie pojedynczego Możemy przedmiotu. sobie powiększyć to. Aha, bo tu można jeszcze skalować, super. Tak, możemy sobie skalować. Teraz sobie odjedźmy. Bardzo mi się podoba to, że jak zrobimy sobie od spodu, to mamy te mniej więcej te kształty opisane. To będzie nasz ogórek prawdopodobnie. Tak, widać, dokładnie. Któryś z tych dwóch to będzie ogór. Spróbujemy sobie też orientować. Jeszcze musisz to... No nie, to teraz można jest obrabiać, to 180 już można- stopni odwrócone. Tak. Można to zapisać, obrabiać później, tak. To jest jakby do analizowania tego, z czym się ma do czynienia później. Dobra, teraz przejdźmy do pojedynczych takich sygnałów. Przedmiotów wyjmijmy, może coś albo połóżmy na miejscu, przecież i jakby analizujemy pojedyncze rzeczy, ale zobaczymy, dobra. Kalibracja sondy. Czekaj. Okej? I okej. Proszę czekać. I Andrzej będzie sobie patrzył po prostu w ekran. Stój tak z boku, żeby Andrzej widział, co tam się dzieje, nie? No już mamy skalibrowane. I teraz tak, ja wchodzę w pinpoint. Kalibrację zrób tego sensora teraz, bo Już przestawiłeś, zrobiliśmy. ale przestawiłeś teraz sondę. Weź go, połóż jeszcze raz, ustaw i będziesz miał gwarancję, że Jeszcze raz? tak, że kamera jest zorientowana dobrze do ziemi. Dobra, okej. Okej. Jak widać, urządzenie jest pod tym względem proste, intuicyjne i każdy może go obsłużyć. To jest niebywała zaleta, jakby nie było. Dobra. I jadę ze stanem tego terenu. Naszego przejścia. No chyba teraz zdecydowanie lepiej on liczy. To cały zależy od jakości też prowadzenia sondy. Tak. Od... Oto jest ten drugi czujnik, który pokazuje jakby tam... Ona musi bardzo równolegle jej zakładać, czyli w sumie powinieneś patrzeć na ekran, żeby widzieć, czy równo zakładasz wszystkie punkty. Cały czas przetwarza, tu są filtry po lewej stronie, przetwarzanie sygnału i poziom, także to też można wszystko korygować. On dość długo liczy, ale jest dużo, rozumiem, w tym momencie punktów i obiektów. Ok. Zapisać ścieżkę i tak samo zmierzyć obszar, idąc w tym momencie w trybie skanowania i mamy rozmiar po prostu naszego przejścia i pokazane, jak żeśmy przemiatali, jak żeśmy przeszli, jaka była dokładność naszych przemieteń tutaj samochodu. Tu zapisałeś tą naszą podkowę jako pierwszą. Dobrze, i teraz możesz przetwarzanie poziom, teraz jest pierwszy. O, Pokazuje wszystkie, jak przetwarza, przez wszystkie filtry przechodzi. to jest tak? podkowa, zaraz ją wykopiemy, żeby Wam pokazać, że to jest podkowa, że nie oszukujemy, tutaj nie ściemniamy. Urządzenie można uczyć w tym momencie, czyli można ten najbardziej właściwy filtr pokazać, wskazać urządzeniu. A jaki jest? Mamy teraz filtr piąteczkę. Dobra, Schodzimy do czwóreczki, trójeczka, jedyneczka, tak. Teraz byśmy chcieli sobie OK, poobraczać ją. o i teraz jest w wersji 3D ta nasza podkowa. Tylko że tu mamy jej na tym wysokim filtrze i mamy tylko ten pokazany. To musisz, kształcik. tak, musisz przejść teraz z powrotem, przestawić się ponownie i ustawić właściwy filtr. No właściwym filtrze, tak. Nie. Tu nam to pokazało nam pierścień, ona była pod kątem tak zakopana teraz. Czyli to nie była podkowa, ok. No poproszę, czyli jak się człowiek uczy cały czas. Nie? Zróbmy ją na płasko szklankę. Zróbmy szklankę na płasko, no dobra. Ile pokazuje Ci tutaj? 15 cm. 17 cm pokazuje długość przedmiotu. Łapie sygnał od jelca do całości. Teraz zobaczmy, jak to wygląda na wykresie. Mamy tak, stalowy jelecz żelazny i kolorowe przybliżymy sobie. I pójdę z drugiej ID 18, czyli
pokazuje nam Tak, przedmiot to jest żelazny. ciężki przedmiot, dlatego że jest jelec jest z czego innego i ostrze jest z czego innego, no to trudno, żeby się spodziewać, że będzie to piękny jeden wykres i kształtu i Do kształtu, powiem Ci, musielibyśmy to jeszcze douczyć się tej prowadzenia sondy, tak. i rozdzielczości. Tu jest rozdzielczości, dobranie filtrów, bo widzisz, z troszkaczymi filtrami to mam się ten przedmiot powiększa, rozjeżdża. Zeskanujmy może właśnie dokładnie jakiś taki przedmiot, to tych otworów nie pokażę, ale powinien pokazać chociaż kształt może. Zostaw go na wierzchu, nie zakopuj go. Myślę, że nie ma sensu Na tego płasko zakopywać. będzie leżał. No jednak precyzja jest spora, zobaczcie, widać otwory w tej płytce. Teraz kręć płytkę. Teraz wykręcimy płytkę, którą... Nie, ona nie jest tak głęboko. Zgarnij z wierzchołka. Proszę bardzo. Trzeba dopracować technikę skanowania i prowadzenia sondy tutaj. To jest chyba najistotniejsze. I w tym momencie będzie miało to jakikolwiek sens i pokazywało przedmioty. Całkiem niezła wizualizacja. To co mamy na ekranie. Mamy do tego ID. Jakby pewnie perfekcyjnie przeprowadzić sondę, to jeszcze by się poprawiła jakość, ale oczywiście urządzenie też się samo uczy, więc to też te wszystkie filtry, które się pokazuje, powinno się urządzeniu dawać znać, jaki jest najbliższy w tym momencie właściwemu kształtowi. Orzełko. Tak, a teraz bierzemy jeszcze OK. Dobra, przetwarzanie danych. Przetwarzanie Nie, danych. to nie jest możliwe. To jest przypadek, to i tak będzie wyglądało. Proszę Cię bardzo. No, Mamy filtry, teraz gryzie. ale on gryzie i liczy teraz tego orzełka. No, chłopaki na Brzurze jakby coś takiego dorwali, czy na Kraśniku, gdziekolwiek, na Wrześniu. No i dobra, i teraz możesz filtrami ruszać, tak? Tak. Mhm. Okej. Rozdzielczość. Proszę czekać, dobra, zmieniasz rozdzielczość teraz. Zwiększam czy zmniejszam? Rozdzielczość 2,6. Ale to tak dość trybi. precyzyjnie. Znaczy, no nie wiadomo, że nie pokaże orzełka, ale no, jakieś nawiązanie jest, także No przerwy między skrzydłami widać, tak? no to jest dużo. A pamiętaj, że sonda jest w tym momencie 15, a możemy założyć 11, więc wydaje mi się, że przy 11 będą węższe ruchy, I będzie bardziej dokładne. bardziej dokładnie. A mówisz, że też kompatybilne z sondami od innych wykrywaczy? Czy? Raczej na 100% są to od Cruisera i Amphibio te sondy, także no my mamy wszystkie w tym momencie w tym zestawie. Orzełka Ci zapisałem. Pokażemy go przy montażu na końcu filmu. Dobra, no jedziemy z następną rzeczą. Teraz poczekaj, zobaczmy jak on wygląda w Okej, życie przekręć. 3D. Tylko teraz znowu mam zapisało na najwyższym filtrze. To mnie trochę denerwuje, że nie możemy tu wejść. Poczekaj. Filtry. Musimy tu jakoś wchodzić. Tak wygląda nasz orzełek. Wiadomo, Zobaczmy go z spodu. od spodu. No wiadomo, małe rzeczy pokazuje tylko zakres jakiś i wiadomo, przy dużych rzeczach, ale już przy takiej precyzji duże rzeczy będą i przy wymiarowaniu będą dobrze określane. Weźmy coś jeszcze innego na próbę, zobaczmy. Czekaj, stań tak, żeby coś... O, to. Było widać. 14 cm będziemy mierzyli, to jest pocisk moździerzowy w tym momencie. Pokaż go od spodu, jak on wygląda. Od góry się nam rysuje, tak? Od góry. Okej. Malutki. 14 cm, dobrze. Wyciągnijmy i zmierzmy miarką w takim bądź razie. No, około 20 jest w tym momencie. Nam pokazało 14. No jest to Pogubił się na lotkach? Na lotkach się na pogubił. lotkach. No to ja myślę, że to w pustej tej przestrzeni jakieś prądy wirowej to też może powodować, Tak, Pokażał. albo tak. może powodować jakieś zmiany obiektu. 14, tak, pokażał to. On był w tą stroną leżał, więc pokażał już grupę. A tak wygląda podkowa, którą żeśmy przed chwilą Mariusz zeskanował. Jest ok, spokojnie da się poznać, że jest to podkowa. Może nie jest idealnie, ale uważam, że to i tak jest super wynik. Dobra, następne rzeczy, jedziemy. Podkówka wygląda tak. To jest obraz podkowy, dokładnie. Dobra, ja teraz mam ostatnie życzenie. Chcę zeskanować ostatnią rzecz. Dobra, I będzie to malutka rzecz. dobra. Dużą sondą, nie wzięliśmy 11, ale ok. Przedmiot, Tu będzie zawias sakwy. 14-15 wiek, tak. Dobra. Połóż na stanowisko testowe. Nawet nie będę kopał, chcę zobaczyć jak się narysuje.
że jest przybliżony. I teraz ściskamy OK. Ciekawe, czy nam go rozmarzy. Mówimy o dość małym przedmiocie, tak? No, bardzo małym przedmiocie, no to jest jednak urządzenie do... Czyli wyobraź sobie, co będzie się działo, jak mu założysz mniejszą czewkę. Tak, wzrośnie Ci precyzja w tym momencie tego obrazowania. Nie no, widać to. Kurczę. A teraz to zostawimy bez komentarza na koniec. Sonda 15 cali. No to jest miazga w tym momencie. To nie jest realne generalnie, bo tu nikt nie zakładał, że w ogóle to będzie zbliżało się do takich możliwości. No to teraz możemy już spokojnie udać się do domu. To by było na tyle. I spotkamy się przy następnych odcinkach z tym urządzeniem na pewno. Gdzieś na terenie Polski, w innych miejscach. Do zobaczenia.